Resident Evil to seria z długą brodą, pamiętająca jeszcze czasy PlayStation. Od lat dostarcza nam zabawy, a niezmiennie zombie czy inne maszkarony rozwala się przyjemnie, przy okazji odkrywając nowe tajemnice korporacji Parasol. Wraz z 7. częścią Resident skręcił na zupełnie nowe tory, choć widok FPP był już dostępny w dość kiepskim spin-offie Dead Aim. Jednak gra stała się dzięki temu bardziej duszna, już nie mieliśmy ogromnej rezydencji i wałęsających się zombie, ale zdefiniowanych wrogów, którzy krążyli tu i ówdzie, próbując nas atakować. Dodało to wiele do atmosfery i po części wróciło do korzeni. Nadchodząca już 8. część Residenta o podtytule Village zapowiada się lepiej niż dobrze. Dlaczego? Oto 10 powodów, dla których warto czekać na Resident Evil 8 Village. FPP. Widok pierwszoosobowy był sporą nowością w części 7, choć jak wspominałem, nie był to pierwszy raz. Jednakże dobrze zrobiony widok FPP zdecydowanie zwiększa imersję. Choć niektórzy kręcili nosem, doskonale się to w 7. części sprawdziło i wygląda na to, że część 8 będzie hołdowała temu pomysłowi dalej i dobrze. Nic tak nie przyspiesza bicia serca jak zobaczona z bliska japa jakiegoś drącego się na nas potwora. Oby nie zabrakło scenek jak słynna wieczerza urodziny Bakerów, a jeśli w przyszłości pojawi się wsparcie dla PSVR 2, to będzie to już zupełny miazgator. Chris Redfield. Chris Redfield jest w serii od samego początku, od początkowo trochę randomowego komandosa poprzez napakowanego koksem ziomka z części 5 i 6. W części 7 pojawił się przez chwilę i wygląda na to, że w 8 odegra o wiele większą rolę. Chris to moja ulubiona postać obok Leona, po części dlatego, że walczy z Umbrellą od 1996 roku, czyli od samego początku. Polubiłem gościa, to typ, który niejedno w życiu przeszedł i niejedno widział. Twardy jak betonowy słup, wierzy w siłę swojego gnata przeciw siłom nieczystym. Bez wątpienia będzie to bardzo ważna postać w części 8, służąca nie tylko radą i doświadczeniem, ale i pomocą. Ale jaką dokładnie rolę Capcom przygotował dla Chrisa, dowiemy się już w pełnej wersji gry. Ethan Waters. To stosunkowo nowa postać w serii, pojawił się w części 7 podczas poszukiwania swojej żony Mii. Trop zaprowadził go na bagna Luizjany do domu Bakersów, gdzie walczył z całą rodziną, która w dziwny sposób była nieśmiertelna. Wygląda na to, że Ethan powróci w części 8 jako główna postać i widać, że pamięta Chrisowi zeszłe wydarzenia. Jaki powód zaprowadził Ethana do tytułowej wioski? Nie wiadomo. Z trailera można przypuszczać, że Ethan i Mia zamieszkali niedaleko, ale to tylko domysły. Niemniej postać to nadal dość tajemnicza i może ta część rzuci jakieś większe światło na wcześniejsze losy Ethana. Według Capcomu 8. część domknie też jego historię, choć patrząc na postacie przewijające się przez serię, rzadko która z nich pozostaje długo w zapomnieniu. Re-Engine. Silnik, na którym działała część 7, robił wrażenie, ale w części 8 gra wygląda po prostu wspaniale. Lokacje z dema wyglądają przepięknie. Capcom przyłożył się do masy detali, których brakowało trochę we wcześniejszej odsłonie. Wszystko oczywiście pomyka w 60 ramkach w 4K na konsoli PlayStation 5. Widać, że silnik jest dość elastyczny i pozwala uzyskać nie tylko świetne wnętrza, ale i lokacje bardziej otwarte. Pamiętajmy, że na tym silniku działały oba remake'i Residentów, jak i Devil May Cry 5, co tylko pokazuje wszechstronność engine'u i zapewne sam silnik zobaczymy w grach Capcomu jeszcze nie raz. Alcina Dimitrescu. To postać, o której dość szybko zrobiło się głośno. Gigantyczna, prawie 3-metrowa baba w długiej sukni i ogromnym kapeluszu, hojnie obdarzona przez naturę 2 wielkimi przymiotami. Potrafi wyciągnąć długie pazury ze swoich dłoni i zamieszkuje ponure zamczysko ze swoimi 3 córkami, gdzie produkuje wino Sangius Virginius z krwi swoich ofiar. Postać wzorowana na Elizabeth Bathory, która według plotek lubiła kąpać się we krwi ofiar. Stąd też Bathory bardzo często porównywano do wampira. Możliwe, że i Alcina jest wampirem, wiele na to wskazuje, choć nie do końca jest to pewne. Jej córki posiadają moc zmiany swojego ciała w insekty. Jeśli chodzi o moce Alciny, no nie do końca jest jeszcze to pewne. Wampiry i wilkołaki.
No właśnie, skoro i wampiry, to i wilkołaki. Obecność jest w zasadzie bezsprzeczna, możemy dojrzeć je w kilku scenach, jak i w demie. Bardzo możliwe, że wilkołaki wraz z zombie będą głównie mięsem armatnim i mniej wymagającymi przeciwnikami. Niemniej, i wampiry, i wilkołaki to nowy patent w serii. Mnie wydaje się to dobrym pomysłem, tak samo jak w 4 dobrym pomysłem był pasożyt Las Plagas. Wprowadziło to oddech do serii i pozwoliło pokazać zupełnie nowe pomysły. Myślę, że tutaj będzie podobnie. Słowiańskie mity. Oj, dużo słowiańskich tematów przez rezydenta się przewinie. Już wampiry, choć wymyślone przez Irlandczyka, przecież rezydowały w Rumunii. Również i wilkołak to swojski potwór, ale to nie koniec. W jednym z trailerów możemy zobaczyć starego babsztyla, który jest matką Mirandą, ale może i być wzorowana na legendarnej babie Jadze. I nie mówię tutaj o Keanu Reevesie. Również lokacje, choć nie do końca podane, gdzie są umiejscowione, mam wrażenie, że jednak odwiedzimy tutaj Karpaty, a więc okolice Rumunii, czyli miejsca zamieszkania słynnego hrabiego Drakuli. Zagadki. Zagadki to integralna część serii. Czasami były łatwiejsze, czasami trudniejsze, ale były. Choć od czasu części 4 koncept używania przedmiotów mocno zmalał, wydaje się, że tutaj powróci to na właściwe tory, choć nie możemy mówić o takiej intensywności ruszania głową jak w pierwszej trylogii cyklu. Niemniej możemy się spodziewać logicznych zagadek, a nie szaleństw typu, aby iść do kibla, zbierz 7 części medalionu, zapal świecę i zastukaj w okienko. Pojawi się skrzynia, która da ci kluczyk do pokoju na 2. piętrze, w którym znajdziesz diament otwierający skrytkę nad kiblem, skąd wypadnie kluczyk do niego. No nie, tego to bym chyba już raczej nie chciał. Bossowie. O tak, jeśli chodzi o bossów, Capcom nie raz i nie dwa potrafi zaskoczyć. Gigantyczny wąż, aligator, pan Baker czy inne maszkarony były zawsze ozdobą serii. Tutaj w zasadzie już możemy wywnioskować, z kim będziemy mogli mierzyć się na swojej drodze i oby to byli godni przeciwnicy, z którymi walki zapamiętamy na długo. A mam wrażenie, że ta część ponownie nie pójdzie w ilość, a w jakość pojedynków. Oby. Brutalność. Oto możemy być spokojni. Od pierwszego rezydenta Capcom nie starał się unikać tematu brutalności. Krew lała się sporym strumieniem, jednak dopiero dzięki zastosowaniu nowego engine'u obrzydliwe sytuacje, których będziemy świadkami, nabiorą zupełnie nowego znaczenia. W 8 nie zabraknie mocnych, krwawych scen i sporej dawki gore. A przecież chyba wszyscy na to czekamy, nie? A czy ty czekasz na Resident Evil 8 Village? Jeśli tak, to dlaczego? Podziel się swoją opinią w komentarzu.